Cześć, Tomasz Popilarczyk, Antyweb. Pojechaliśmy w odwiedziny do poznańskiego oddziału firmy TomTom, gdzie tutejsi programiści pracują nad rozwiązaniami z zakresu inteligentnych rozwiązań, autonomicznych samochodów, AI, machine learning, a także opracowują dane dotyczące map oraz map HD. O co chodzi, z czym to się je, zaraz się przekonamy. TomTom jest wiodącym specjalistą w dziedzinie technologii geolokalizacji, kształtującym mobilność dzięki wysoce dokładnym mapom, oprogramowaniu nawigacyjnemu, informacjom o ruchu drogowym oraz usługom czasu rzeczywistego. Polscy specjaliści codziennie współpracują z oddziałami TomTom na całym świecie, tworząc innowacyjne technologie dla pojazdów autonomicznych, mobilności w inteligentnych miastach oraz aplikacji opartych na chmurze danych. Wspólnie tworzymy projekty o globalnym zasięgu, jak na przykład TomTom Traffic Index, który jest raportem opisującym natężenie ruchu w największych miastach na całym świecie. Niedawno wprowadziliśmy na rynek nową aplikację mobilną TomTom Go Navigation z bardziej intuicyjną funkcją Moving Lane Guidance, dzięki której unikniemy stresujących zmian pasa ruchu w ostatniej chwili. Dane mapowe zasilające tę aplikację zostały w pełni zaprojektowane i są zarządzane właśnie przez naszych polskich ekspertów. Jesteśmy w Poznaniu ponad rok. Zbudowaliśmy zespół wspaniałych inżynierów. Tworzymy zaawansowane oprogramowanie. Platformę, którą rozwijamy i którą operujemy, jest jedną z największych platform transakcyjnych w chmurze. To właśnie dzięki tej platformie możliwe jest zbudowanie mapy cyfrowej świata. Mapa cyfrowa powstaje z wielu setek źródeł. Platforma umożliwia automatyczną integrację tej informacji, umożliwia jej edycję oraz wydawanie mapy. Proszę sobie wyobrazić, że wydajemy mapę ponad 20 razy na sekundę. Jedną z najważniejszych cech mapy jest jej aktualność, dlatego architektura platformy umożliwia 1,5 miliarda zmian w ciągu miesiąca, a nawet więcej. Dzięki mapie możemy budować w TomTomie wiele różnych aplikacji, które z mapy korzystają. Najbardziej popularną z nich jest nawigacja, ale jest ich wiele więcej. Oprócz stosowanych od wielu lat map cyfrowych służących nawigacji, budujemy również mapy, tak zwane mapy HD. Te mapy służą do tego, aby wspierać pojazdy autonomiczne. Mają one dokładność nawet 10 cm. Dzięki temu pojazd autonomiczny może precyzyjnie ustalić pozycję oraz kontekst trasy. Atmosfera w naszej firmie sprzyja kreatywności, a to właśnie kreatywność jest potrzebna, żeby tworzyć innowacje. Nasze zespoły projektowe, które składają się z programistów z wielu krajów, tworzą innowacje i wdrażają je każdego dnia. Nasze projekty powstają w zespołach międzynarodowych. Zespoły mają dużą autonomiczność. Sprzyja to podejmowaniu ciekawych decyzji. Czasami wiąże się to z ryzykiem, ale jesteśmy na to innowacyjność i na to ryzyko otwarci. Inżynierowie w naszej firmie mają możliwość bezpośredniej współpracy z naszymi partnerami, takimi jak Microsoft, Amazon czy Nvidia. Współpracujemy też ze środowiskiem naukowym, z uniwersytetem i politechniką. Nasza firma to miejsce, gdzie każdy czuje, że tworzy coś niezwykle istotnego, że wynik jego prac programistycznych przekłada się na miliony użytkowników i ułatwia życie milionom osób na całym świecie. It's been a year since I joined TomTom and I got the offer after completing my master's in Warsaw. I had to relocate to Poznań, which I think is the best choice that I've made so far. And I joined TomTom, which is one of the 3 largest map-making companies next to Google and Here, and I'm glad I'm here. Świat, który edytujemy, zmienia się bardzo często. Praktycznie w czasie rzeczywistym przetwarzamy kilkanaście, kilkadziesiąt edycji. Aby zapewnić spójność tej mapy, którą generujemy, potrzebowaliśmy platformy, która pozwoli nam na wdrożenie masy edycji, naprawdę spore ilości zmian, praktycznie w czasie rzeczywistym, jak i zapewnienie ich odpowiedniej jakości i publikację tychże zmian do kolejnych etapów. Tutaj mamy ekran, który pozwala nam na bieżące śledzenie, co się w platformie dzieje. Są podstawowe znaczniki, które pozwalają nam powiedzieć, jak nasza platforma się sprawuje. Na przykład czasy
nanoszenia konkretnej całej edycji, całej transakcji. Pojedyncza edycja, pojedynczy commit, transakcja trwa około, no w zależności, tutaj się te wartości wahają, ale to jest mniej więcej tam między kilka do kilkadziesiąt sekund. Tych edycji, tych transakcji przetwarzamy wiele równolegle, do 50 na sekundę. Tak jest skala wpływających danych. Na poszczególne edycje to się przekłada, że to są setki lub tysiące edycji, które wchodzą w ramach jednej transakcji. I każdy taki opublikowana transakcja oznacza, że możemy wyprodukować nową wersję mapy. Tak? Nasi klienci, zarówno my, jak i nasi zewnętrzni klienci, mogą tą konkretną wersję mapy wziąć. Mapy HD będą wykorzystywane do poruszania się samochodów autonomicznych. Taki samochód musi mieć mapy dostępne online'owo. Ze względu na to, że te mapy są bardzo dokładne, zawierają wiele elementów, musimy maksymalnie to optymalizować, żeby ten transfer był jak najmniejszy i żeby dostarczenie map do samochodu było jak najszybsze. Obecnie nasze samochody, które zbierają dane, które mają mnóstwo czujników, ilości tych danych są liczone w petabajtach. To są nasze autorskie rozwiązania, samochody, które nazywamy MoMa-vany, poruszają się po całym świecie. Można je zauważyć, jeżdżą z naszym logo i zbierają bardzo dużo danych, takich jak GPS-y, jak odometr, jak chmurę punktów, która jest generowana z czujników laserowych. Nasz zespół ekspertów jest bardzo zróżnicowany. Z jednej strony są to programiści, z drugiej strony są to osoby, które zajmują się danymi, zajmują się machine learningiem czy obrabianiem danych, tych dużych ilości danych, które zbieramy. Dzięki temu możemy wspomagać proces powstawania map HD. Problemem takich programistycznych placówek należących do dużych koncernów jest to, że zatrudnieni tutaj programiści często pracują nad rozwiązaniami, które nie są namacalne, których na żywe oczy nie widzą, nie wiedzą nawet, do czego te rozwiązania służą. Często na dobrą sprawę ten ich kod nie wiadomo, gdzie tam leci. W przypadku poznańskiego oddziału TomTom jest zupełnie inaczej. Tutaj pracuje się nad rozwiązaniami, które są fajne, które w niedalekiej przyszłości będą ułatwiały życie milionom osób, ale przede wszystkim nad rozwiązaniami, które są namacalne, które widać gołym okiem. Także jeżeli macie jakieś pytania dotyczące poznańskiego oddziału TomTom i generalnie pracy tutaj, to śmiało piszcie w komentarzach. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!